A ten Brazowicz mi napisał, że może mi jakiś Harry dać, że jaką chce postać, czy jaką profesję preferuje. Czy Punio połączy swoje siły z największymi dotychczas wrogami, żeby przeszkadzać Bobkowi? Na te oraz inne również interesujące rzeczy odpowiem dzisiaj w filmie. Zapraszam na raport wojenny z linii frontu, z piwnicy w Karlin. Halo, halo Tibia! Witam wszystkich bardzo serdecznie. W ostatnim odcinku mówiłem, że przez prawie cały dzień nie można było zlokalizować Team Hunt Bobka, ale koniec końców wieczorem była ekspiolka. Za chwilę sobie przejdziemy również do zobaczenia, jak to wyglądało w liczbach. Omówimy sobie również kolejne postacie, które zostały wytransferowane na Bonę. Zrobimy sobie pewne zestawienie wszystkich postaci, które już są na tym serwerze. Oczywiście po stronie Brazylijczyków. Dzisiaj troszkę matematyki połączonej z newsami, także zapraszam. I myślę, że możemy zacząć od pierwszego newsa, czyli największej bomby wczorajszego dnia. To znaczy, myślę, że to hasło już przeszło i przejdzie do pewnego kultowego tekstu. To znaczy... Killed by woman. Really? Two people killed by woman? Czyli nasza rodaczka gorąca w bardzo umiejętny sposób postawiła trapa przeciwko dwóm Brazylijczykom i wyniosła ich na tamten świat. Po tej całej akcji przychodzą mi dwa wnioski do głowy. Jeszcze zanim je powiem, pragnę zaznaczyć, że jedna z tych postaci to ten 1560 RPG, o którym mówiłem wcześniej, że mega bomba została przetransferowana, więc można powiedzieć, że na ścianie w Bobka Team Huncie można sobie odhaczyć kreseczkę, że chyba najsilniejsza postać została ukąszona. Ale wracając do wniosków, pojawiają się dwa. Po pierwsze, na pewno morale w Team Huncie Bobka rosną, na pewno ich pewność siebie może wzrastać, ze względu na to, że widzą, że można. Z drugiej strony, pytanie, na ile to jest zgodne z prawdą, na tej zasadzie, że jeżeli Brazylijczycy, Latynosi nic sobie z tego nie robią i tak naprawdę wracają na expa i lecą dalej z tematem, to tak naprawdę może być to, delikatnie mówiąc, złudne poczucie satysfakcji. Ponieważ czy 10 razy, czy 20 razy, czy 30 razy się wykurzy ten RPG, czy inne postacie, to wciąż nie są main charaktery, to wciąż nie są jakieś... No ci ludzie nie są zżyci z tymi postaciami, no nie wiem jakby to powiedzieć, no jak się swoją postacią wykurzysz, to wiadomo, że boli bardziej niż jeżeli wykurzysz się na którejś, jeżeli ktoś ci ją kupił, ktoś ci ją wypożycza, albo dostałeś ją tydzień temu. Natomiast z drugiej strony, jeżeli ktoś z Bobka Team Huntu zrobiłby przysłowiowy przykuc na słoik, wiecie o co chodzi, wtedy już zupełnie inaczej jest odbiór takiej deski robiony. O wiele bardziej wszyscy będą ją przeżywać z tego względu, że właśnie było to na main charakterach. Więc jeżeli mówimy tutaj o stratach wojennych na froncie, myślę, że dzień możemy zaliczyć dla Polaków, ale zobaczmy, jak wygląda to na liczbach. Oczywiście korzystamy ze strony guildstats.eu, gdzie możemy sobie znaleźć, jak właśnie wyglądają poszczególne dni z poszczególnym expem. Jak możemy zauważyć, z wczoraj Bobek wbił 226 milionów expa, prawie 227, co jest o 17 milionów więcej niż 14 maja, co daje nam 7-8% więcej w stosunku do dnia poprzedniego. Ale jak zauważymy sobie na koncie Dejaira, jest to 327 milionów, co zestawiając ze sobą, to wciąż mamy kolosalną różnicę, ponad 100 milionów expa jednego dnia. Powołując się na grafikę, którą dostałem od widza, za którą bardzo ci dziękuję, stary, możemy zauważyć, że od 11 maja, gdzie ten konflikt powoli już się zaczynał, pierwsze KS-owania, możemy zobaczyć, że exp Bobka i Gorącej delikatnie wzrósł. Oczywiście na pewno ma na to wpływ event, który jest obecnie na serwerze z demonami, ale również możemy zauważyć, że ten exp Dejaira również proporcjonalnie rośnie. Bardzo jestem ciekawy, jak będzie to zestawienie wyglądać po tym evencie. Oraz chciałbym, żebyście jeszcze zerknęli na jedną grafikę, która jest od początku maja do dnia dzisiejszego, czyli 16 dni, jak wyglądała różnica wbitego expa
możemy zauważyć, że Dejair przekroczył 4 miliardy wbitego doświadczenia, przy Bobku, który ma niewiele ponad 3,5 miliarda oraz Gorąca, która nie przekroczyła 3,5 miliarda, jest to 3 miliardy 400 milionów wbitego expa. Osobiście zastanawiam się, z czego to wynika, czy Bobek pali jednego boosta więcej, czy wypija jednego stamina potiona więcej. No koniec końców expią razem w Team Huncie. Są ciągle doklejeni do siebie, a gdzieś ta różnica występuje, więc zastanawiam się, skąd ta dysproporcja. Kolejnym gorącym tematem, który możemy omówić, jest na pewno propozycja Dejaira do Punia, żeby dołączył do KS-owania Team Huntu Bobka. Jakie to jest koszt przenosi na serwa? No ten Brazil już mi napisał, że może mi jakieś hary dać, że jaką chce postać, czy jaką profesję preferuje. 100 zł, a to chuj nie pieniądz. A ile razy możesz się transferować? Wczoraj na streamie u Punia był ten temat omawiany, nie powiem. Chwilę posiedziałem, zauważyłem, jak wyglądała cała atmosfera tego streama. No, powiedzmy sobie to wprost, Punio nie wyglądał jak największy obrońca naszych granic. Na swoim odcinku nawet zmienił kolor outfitów na zielony, więc tutaj delikatne jakieś szpileczki oczywiście wysyłał, ale jak wszyscy znają Punia, to wiedzą, że on sobie po prostu cisnął z całej sytuacji beczkę. Oczywiście na odpowiedź Punia będziemy musieli chwilę poczekać. Z tego co wiem, dowiadywał się i pytał się ludzi na czacie, jak wygląda sytuacja z transferami, ile się płaci takim kierowcom za KS-owanie. Z drugiej strony wydaje mi się, że to byłaby dosyć ciekawa odmiana dla Punia streama, jeżeli by się na to zdecydował. Oczywiście jak w przypadku innych streamerów na pewno by mu to przyniosło troszkę widzów więcej, kilka subskrypcji więcej, musi sobie zrobić mały rachunek sumienia i zadać sobie pytanie, czy warto. A wy widzielibyście Punia przeciwko Team Huntowi Bobków razem za rękę z Brazolami? Ja osobiście dla całej sytuacji nie odpowiem na to pytanie. Chciałbym jeszcze podać newsa z ostatniej chwili. Właśnie dowiedziałem się, że Brazylijczycy na serwerze Bona stworzyli 2 gildie i odpalili War Moda, o którym mówiłem we wcześniejszych odcinkach, że o nie, o kurwa, będzie na mnie, że to ja, że wam mną się... To jest to, co mówiłem. Odpalasz War Moda, blokujesz bossy, blokujesz wejścia na respy, blokujesz stary, no możesz mega kleksa zrobić na serwerze, nie? Także tej sytuacji na pewno będę się przyglądać. Naprawdę czekam z ręką w gaciach, żeby Cipsoft odpowiedział coś w tym temacie, czy zabrania, czy nie zabrania, czy może być, czy nie, czy book abuse, czy może jednak nie, czy może bany, czy może ostrzeżenia. Czekam z wypiekami na twarzy. Na ten moment jeszcze nie wiem, w jaki sposób przeszkadzają, ale w momencie, gdy już 2 gildie zostały stworzone i War Mod został na nich odpalony, tak naprawdę furtka się właśnie otworzyła. Jeszcze chciałbym zrobić małe zestawienie wszystkich harów, które KS-ują Team Hunt Bobka, żeby było wszystko jasne, jak na papierze na ten moment, bo co chwilę tam mówię w odcinku, tutaj jedna postać, tutaj druga, tutaj trzecia. Zróbmy sobie kompleksowe podsumowanie wszystkich brazylijskich postaci na świecie Bona. Mamy 2 Knightów, 1013 i 775. Mamy 2 RP-ków, 1114 oraz 1558. Mamy 3 MS-ów, 1119, 978 oraz 895 oraz jednego druida 1178. I również co do tych postaci chciałbym wam pokazać klipa, w którym możemy zauważyć, że już jeżeli chodzi o Team Hunty biega 8 osób. Na razie jest 8. Zobaczymy, ile będzie za tydzień, ile będzie za 2 tygodnie, o ile to wszystko będzie jeszcze trwać. A wy napiszcie w komentarzu, ile maksymalnie osób obstawiacie za Team Huntem Bobka. Mam jeszcze jeden mały apel do was. Jeżeli macie jakieś informacje na temat Dejaira, być może macie znajomych, którzy grali z nimi w Team Huncie albo byli w jego gildii,
Bardzo bym prosił o kontakt, bo chciałbym stworzyć odcinek poświęcony jemu, jego otoczeniu, żeby też nakreślić wszystkim Polakom w jak najbardziej dogłębny sposób, kim on jest, po co to robi, dlaczego, skąd bierze na to wszystko pieniądze, bo to nie są małe pieniądze. Jak wyglądała jego wcześniejsza historia, jeżeli chodzi o wojny. Również kiedy tak naprawdę zaczął się konflikt z Bobkiem, bo wiem, że mają na pieńku ze sobą od dłuższego czasu, ale chciałbym to jeszcze potwierdzić. Mam już nagromadzone troszkę informacji, wydaje mi się, że odcinek naprawdę będzie ciekawy, tylko jeszcze potrzebuję spiąć kilka rzeczy. Na ten moment, podsumowując już praktycznie tydzień tej wojny, sytuacja tak naprawdę wygląda bez zmian, tylko rosną liczby pod kątem desek, rosną liczby jeżeli chodzi o exp Dejaira, spadają liczby jeżeli chodzi o Team Hunt Bobka, więc tak naprawdę tendencja się powoli rysuje. W jakimś stopniu plan Dejaira jest wykonywany. Z drugiej strony, jak widać, Team Hunt Bobka dalej się nie poddaje. Tak czy siak, wydaje mi się, że dopiero wojna wejdzie w fazę apogeum za jakiś czas. To na pewno nie jest koniec, a wszystkie informacje będę podawać w filmach. Z tej strony wasz strojny Max Tibianco. Mówię jak jest. Piwnica Karlin.